Witam na kanale Telka24. Dziś zaprezentuję dekoder, który pojawił się w ofercie Neti. To jest Netia Sandbox. Dekoder został wyprodukowany przez firmę Sagemcom, model VSB3918. To jest pierwszy dekoder w ofercie Neti, który posiada system Android. Zaraz będzie też jego pierwsze otwarcie. Do tej pory go jeszcze nie widziałem, jak on wygląda, tylko patrzyłem na zdjęciach. Po otwarciu opakowania widzimy, że tu jest kolejne pudełko. To już będzie chyba dekoder. Wyjmiemy go delikatnie z tego papieru, żeby nie poniszczyć. I tak się prezentuje dekoder Neti zaraz po wyjęciu. Obudowa jest, jeśli chodzi o górę, delikatnie matowa, nie powinno się za bardzo palcować. Mamy na górze, widzimy wyłącznik oraz jakiś tutaj jest przełącznik, później do tego ten przełącznik będzie służył. Jeśli chodzi o boki tego dekodera, on ma wbudowane 4 głośniki. Dzięki temu mamy system Dolby Atmos. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce, jeśli chodzi o dźwięk. Z przodu też widzimy, że jest dioda, prawdopodobnie będzie kontrolna. Od dołu są informacje, że to jest Sagemcom, model VSB3918. Jeśli chodzi o zasilanie, to jest 16 V na 2,5 A. Wyprodukowany w Tunezji. Jeśli chodzi o tył, tu jest najbardziej ciekawe, jeśli chodzi o ten dekoder. Mamy przycisk resetu, jedno wejście na USB. Szkoda, że nie ma 2 wejść na USB, ale dobrze, przynajmniej jest jedno. Wyjście HDMI, wejście na przewód Ethernet, wejście zasilające. I tu widzimy, że to jest wejście na satelitę, czyli możliwe, że te dekodery pojawią się niedługo też w ofercie Polsat Box, bo wiadomo, że to Netia oraz Polsat Box to jest jedna grupa. Za chwilkę go podłączymy, tylko zobaczymy, co jest dalej w opakowaniu. Najbardziej mnie ciekawy pilot, ponieważ piloty, które są w tej chwili w dekoderach EvoBox, są strasznie głośne. Mam nadzieję, że ten będzie troszeczkę inny pilot, ale jak na zdjęciach widziałem, to niestety pilot był taki sam jak w EvoBoxach 4K, czyli troszeczkę głośne. Widzimy, że jest zafoliowany. I tak się prezentuje pilot w nowych dekoderach Neti. Dość bliźniaczy, jeśli chodzi o ten EvoBoxy 4K. Jeśli chodzi o przyciski, to niestety są dość głośne. Szkoda, że nie są bardziej gumowane. Po prostu jest taki sam jak w EvoBoxach 4K, czy Polsat Box 4K, 4K Lite. Dobrze, zaraz ten dekoder podłączę, bo najbardziej mnie interesuje, jak ten dekoder działa oraz jak działają te głośniki, ponieważ jestem ciekawy, czy to jest taki dekoder, będzie lepszy od tego Soundbara, co mam. Po prostu Soundbara odłączę, potem będę korzystał, jeśli chodzi o dźwięk, z dekodera Neti. I jestem ciekawy, czy ten dekoder się pojawi w ofercie Polsat Box, bo to też może być ciekawy dekoder, jeśli będzie się sprawdził, tak. Dobra, podłączam go, robimy go pierwsze uruchomienie i sprawdzimy, jak to działa. Podłączyłem dekoder już do telewizora przewodem HDMI oraz do internetu przewodem Ethernet. Możemy ten dekoder też połączyć po Wi-Fi, ponieważ ten dekoder posiada Wi-Fi w standardzie 6, to jest bardzo wydajny standard. Dobrze, teraz parujemy dekoder z pilotem, przytrzymujemy przez 9 sekund przycisk 7 i 9. Trwa parowanie pilota. Akurat się trwa aktualizacja też oprogramowania w pilocie. Za chwilkę zobaczymy jego pierwsze uruchomienie, czy trzeba się logować do tego konta Google, czy nie trzeba. Pilot się zaktualizował, przyciskamy dalej. Wybieramy kraj, to mamy akurat Polskę. Mamy połączenie z internetem. I mamy możliwość wyboru, czy chcemy korzystać z konta Google, czy mamy to pominąć. Wiadomo, że jeśli mamy dekoder, którego chcemy korzystać z aplikacji jak Netflix, YouTube czy tym podobnych,
warto się zalogować. Możemy też tę opcję pominąć. My akurat się zalogujemy, żeby mógł sprawdzić wszystkie aplikacje, czy poprawnie działają na tym dekoderze. Już zainstalowałem swoje konto Google na dekoderze Netia Sandbox. Tak się prezentuje strona, czy tam menu dekoderów Neti. Identyczne mieliśmy w dekoderze EvoBox 4K, czyli po lewej stronie mamy zakładki Start, do obejrzenia, kanały TV, Netia Go, Disney+, sklep, programy TV, nagrania, aplikacje oraz ustawienia. Zaczniemy może od ustawień. Tu mamy ustawienia Sandboxa. Możemy zmienić sobie język, napisy mają być wyłączone, włączone, wyświetlanie banera oraz przejrzystość EPG, kontrola rodzicielska, status naszego konta, centrum obsługi klienta. Teraz wejdziemy do ustawień naszego konta w Androidzie. Mamy połączenie przez Ethernet, możemy zmienić na Wi-Fi. Tak jak mówiłem wcześniej, Wi-Fi jest ten dział w standardzie 6. Nastawimy swoje konto na Gmailu, aplikacje, które już poinstalowałem, zaraz je przetestujemy, jak tu działają. Ustawienia urządzenia, informacje o urządzeniu. Tu jak widzicie, dekoder się nazywa Netia Sandbox 4K. Jeśli chodzi o wersję Androida, mamy tutaj Android 12. To, co mnie najbardziej będzie interesowało, to jest wyświetlenie i dźwięk, bo zastanawiam się, czy tu możemy zmienić sobie obraz, żeby nie był cały czas w 4K HDR, bo tu jak widzicie jest 4K HDR w tej chwili. Teraz będziemy w zaawansowane ustawienia wyświetlacza. Mamy tutaj tryb HDR. Mamy zawsze włączone, zawsze wyłączone lub dopasowana zawartość, wtedy się uruchamia tryb HDR, kiedy jest wymagany w danym filmie. Jak w tej chwili w lewym roku możecie zobaczyć, jest w tej chwili ustawione HDR. Wejdziemy w automatyczne, zniknął napis tam HDR. Jeszcze mamy w ustawieniach HDMI. Rozdzielczość możemy zmienić 4K lub na HD. Tu już zależy też od waszego telewizora, jaką maksymalną ma rozdzielczość. Tu jeszcze mamy jedną rzecz. Przetwarzanie dźwięku. Jeśli chodzi o nasze głośniki, czyli do tego głośnik, który jest wbudowany też w naszym dekoderze Neti. I tu możemy sobie wybrać, jakie ma być ustawienie. Ma być automatyczne, film, muzyka, gra, noc, głos lub sport. Dobrze, teraz sprawdzimy, jakie dekoder ma parametry. Skorzystamy z aplikacji AIDA. Na pilocie skorzystamy ze skrótu klawiszowego aplikacje i zobaczymy dzięki aplikacji AIDA, jakie dekoder ma parametry, ponieważ na stronie Neti za dużo o tym nie było napisane. Jeśli chodzi o aplikację AIDA, mam tu parametry. Jak mówiłem wcześniej, producentem jest Sarzem.com. Model, jak to możecie wyczytać, jest Polsat Sandbox 4K, czyli prawdopodobnie ten box też się pojawi w ofercie Polsat Box. Miejmy taką nadzieję. Jeśli chodzi o ilość RAMu, to mamy 3 GB RAMu. Pamięć wewnętrzna to jest 16 GB. Nam zostało jeszcze 8, bo część pamięci jest zawsze rezerwowana na oprogramowanie czy na system Android. Jeśli chodzi o procesor, mamy tutaj 4-rdzeniowy Broadcast Braham B53, taktowane 2600 MHz, czyli dość sporo. Jeśli chodzi o wyświetlanie, to mamy producenta też Broadcast, jeśli chodzi o procesor, który odpowiada za grafikę. Dobra, teraz zobaczmy, jak działają aplikacje. Mnie zastanawia, czy będzie się przełączało między 4K HDR a 4K. Skorzystamy znowu z przycisku aplikacje. Zobaczymy sobie może HBO Max. Aplikacja HBO nam się już uruchomiła. Zobaczymy, czy Duna jest w 4K HDR, a raczej powinna być. Jeśli chodzi o głośniki, są wyłączone w telewizorze oraz w soundbarze. Będzie tylko dźwięk leciał z dekodera Neti. Uruchomimy Dune. Jak widzimy, pojawił się 4K HDR, czyli automatycznie dekoder nam zmienia rozdzielczość oraz tryb. Sny to wiadomości z głębi.
Według mnie dźwięk jest dość fajny, jeśli chodzi o ten dekoder. Na pewno lepszy niż z samych głośników telewizora, czy jak nie mamy soundbara, to warto wziąć taki dekoder, jeśli chodzi o sam dźwięk. Zobaczymy jeszcze na inne aplikacje. Zobaczymy, czy aplikacja Prime Video też nadaje w 4K. Zobaczymy, jak to będzie jakiś film w 4K HDR, żeby zobaczyć, czy się przełączy. O, tutaj też jest akurat. Zobaczymy sobie, jak w tej aplikacji się uruchamia. Też było napisane, że się zmieniło na 4K HDR. Według mnie dźwięk jest dość fajny. Sprawdzimy, czy działa plik, czy kodek AV1. To sprawdzimy akurat na aplikacji YouTube. Tu mamy mój standardowy filmik, co zawsze na dekoderach sprawdzam. Jak możemy przeczytać, jest kodek AV1, czyli dekoder NETI też wspiera ten kodek, który coraz bardziej się robi popularny. Obraz jest dość ładny. Zaraz sprawdzimy, czy możemy dekoder sparować z padem od PlayStation, żeby uruchomić grę na dekoderze NETI. Żeby wejść w parowanie, wejdziemy w ustawienia, Android TV, mamy pilot i akcesoria i spróbujemy teraz go sparować z padem od PlayStation. Jak sparować pad od PlayStation z urządzeniami Android? Filmik jest na moim kanale, też go dodam do linku, jakbyście chcieli sparować swojego pada od PlayStation z urządzeniami Android TV czy z smartfonem na systemie Android. Trwa teraz parowanie. Dobrze, udało się sparować pada od PlayStation z dekoderem. Zobaczymy standardowo moją gierkę, jak się sprawuje tekstura. Czyli jak możecie zauważyć, jeśli nie ma nic ciekawego w telewizji, to możecie po prostu zainstalować jakąś grę ze sklepu Play na naszego dekoder NETI, podłączyć pada od PlayStation albo jakiegokolwiek innego pada, parujemy go po Bluetoothie i po prostu możemy sobie grać bez większego problemu. Według mnie ten dekoder NETI się, przynajmniej jeśli chodzi o na razie płynne działanie, jest dość ciekawy, jeśli chodzi o rynek telekomunikacyjny. Bardzo mi się podoba ten głośnik. Myślałem, że te głośniki będą po prostu takie pierdziawki, a one są dość fajne, jeśli chodzi, jak patrzyłem przed chwilą w różnych aplikacjach, mogę się też posłuchać. Bardzo to według mnie dobry pomysł, jeśli chodzi o ten dekoder, żeby NETI coś wymyślił takiego, że mamy dekoder od razu z soundbarem. Ja akurat mam soundbar kupiony, ale głośniki z telewizora są strasznie, powiedzmy, takie niewyraźne, czy jak to nazwijmy, płaski dźwięk, dlatego kupiłem sobie soundbar. Tutaj, gdyby nie miał tego soundbara, to bym był bardzo zadowolony, jeśli chodzi o te głośniki w dekoderze NETI. Oczywiście dekoder NETI ma wbudowany system Android, jak widzieliście, to był Android 12 wcześniej. To ma oczywiście dostęp do sklepu Play. Teraz pobierzemy aplikację, czy akurat przeglądarkę, bo chcę skorzystać z przeglądarki internetowej na tym dekoderze. Podłączyłem mysz i klawiaturę pod USB. Niestety to jest tylko jedno wejście USB, to w tej chwili jak wykorzystuję pod klawiaturę oraz mysz, to nie mogę podłączyć jakiegoś pendrive'a, na przykład z jakimś filmem. Wpiszemy słowo przeglądarka. O, jeszcze jakaś podpowiedź jest. O, tu nie. Enter. Mamy przeglądarkę internetową. Niestety
Na systemach Android nie ma przeglądarki Chrome. Często o nią pytacie. Akurat jeśli chodzi o Android TV czy Google TV, nie jest wspierana przeglądarka Chrome. Może kiedyś taka będzie. Mamy dostęp do najczęściej innych przeglądarek, które też dobrze działają. Tu akceptujemy i możemy wyszukać. Wpiszemy stronę. Nie kliknęło mi się, przepraszam bardzo, jeszcze raz. I Enter, zobaczymy co znajdzie. Zaakceptujemy wszystko. I widzicie, mamy dostęp do stron internetowych. Jak podłączycie myszkę, klawiaturę, to będzie łatwiej się Wam pisało. Akurat ta przeglądarka, widzę, nie jest zbyt szybka, albo po prostu tu możecie sobie przeglądać. Test prędkości. Jest dekoder podłączony przewodem Ethernet. Akurat nie to mi się chciało. Speed test chciałem kliknąć. Przepraszam bardzo. Muszę stronę zoptymalizować, bo widzę, że strasznie wolno chodzi na urządzeniach mobilnych. I sprawdzimy prędkość naszego internetu. Chyba przyzwoicie działa. Dobrze, teraz jeszcze zrobię rzut ekranu telefonu na dekoder NET i zobaczymy, czy bez problemu działa funkcja Chromecast. Niech się skończy testować, ja przez ten czas akurat odpalę aplikację, żeby zrobić rzut ekranu na dekoder NET. I jak widzicie, bez problemu rzuciłem ekran na nasz telewizor. Zobaczymy może akurat co ciekawego się dzieje przed budynkiem. Skorzystamy z kamery. I jak widać, nic się ciekawego nie dzieje. Zobaczymy może jakieś szybkie zdjęcia, czy się bez problemu przerzucają. Mam tu galerię dzisiaj. Chciałem Wam wszystkim podziękować za liczne komentarze ostatnio, udostępnienia moich filmików, polubienia. To jest akurat mój kot na spacerze. Zobaczymy, czy film też się udostępni. I jak widzicie, bez większego problemu możemy udostępnić obraz z telefonu na dekoder NET. Teraz pokażę, jak kanały się zmieniają, następnie też EPG. Wejdziemy sobie w kanały i zobaczymy, jak się szybko te kanały zmieniają. Jak możecie zauważyć, dość szybko też wykrywa, jak kanał jest ładowany w HDR. Tak w tej chwili zmienił automatycznie rozdzielczość. To jeszcze raz cofnę do tego kanału. Patrzcie, lewy górny róg. Tu mi się podoba to, że kanał, mimo że jest z technologii IPTV przesyłany obraz, nie ma żadnego buforowania. Kanał się od ręki uruchamia. Zobaczymy kanał bajkowy. Tu mamy kanał BBC CBeebies. Kanał jest nadawany jeszcze w SD. Widać, że jest sporo gorsza jakość obrazu niż przed chwilą na kanale, który był nadawany w 4K. To był... I od razu się obraz czytuje. Jeśli chodzi o EPG, mamy taki widok. Ja akurat za tym widokiem, powiedzmy, nie przepadam, zależy to od kogo jak woli. Ale jak mamy takie strzałki do tyłu, czyli możemy dany kanał cofnąć od początku. Tu widzimy, że trochę tych kanałów jest. Też nie wszystkie kanały możemy cofać, niektórych też nie możemy nagrywać.
Tak jak powiedzmy jest kanał, pamiętam TVP, których nie mogliśmy nagrywać. Pewnie to się dalej nie zmieniło. Zobaczymy jaka to melodia. Mamy tu opis. Się przełączymy na kanał 7. W tej chwili mamy wiadomości. I tu jest fajna informacja dla tych klientów neci, co nie wiedzą. Kanały, których nie możemy nagrywać, możemy w każdej chwili pauzować i też cofać do 4 godzin. Działa pamięć na szczęście, jeśli chodzi o serwery Neti. Tak się spóźnimy na jakąś audycję, możemy sobie spokojnie cofnąć do kilku godzin. Ale jak mówiłem, jeśli chodzi o nagrywanie, to nie działa, mamy błąd nagrywania, bo nie pozwala na to licencja. Jeśli chcemy na przykład przełączymy na kanał, który możemy nagrywać, ten chyba kanał możemy nagrywać, klikamy nagraj, on się już nagrywa, w EPG mamy czerwoną strzałkę. Tak samo jak będziemy sobie, powiedzmy, chcemy zaplanować do przodu, na przykład nagrywanie gliniarzy, mamy nagraj sezon lub cały odcinek, to też jest fajna rzecz, że możemy nagrywać całymi seriami. Kliknę, żeby nagrywał serię. I w tej chwili będzie to nam się nagrywało. Dobrze, jeśli chodzi o wygląd EPG i zmianę kanałów, chciałem Wam tylko tyle pokazać, ponieważ ten filmik tak będzie sporo dłuższy niż inne filmiki, to żebyście się nie zanudzili. Mam nadzieję, że najważniejsze funkcje pokazałem, czyli po prostu jak działają aplikacje, jak zmieniają się kanały, jak wygląda EPG. Jeszcze zobaczę tylko w menu, czy już się coś nagrało, czy to jest od ręki nagrywane. Tu jeszcze widzę na serwerze, jeszcze nie mam informacji, że zacząłem nagrywanie. Dobrze, to wejdziemy może do podsumowania działania dekodera. Opowiemy o nim, co mi się podoba, co nie. Zanim podsumuję działanie dekodera Neti Sandbox, ja mam pokazać jeszcze raz tego pilota, który jest dostarczony z tym dekoderem, oraz starszy model, jeśli chodzi o Polsat Box 4K czy Evo Box 4K. Niestety w jednym i drugim pilocie przyciski są dość głośne. Według mnie to jest największa wada tego dekodera, bo jeśli chodzi o działanie samego dekodera, ja nie mam do niego żadnych zarzutów. Pokazałem Wam, jak się kanały zmieniają. Bardzo płynnie się kanały zmieniały, nie było żadnego buforowania, ani jak zobaczyliście, od razu była jakość HD. W starszych dekoderach, w tych Evo Box, potrafiły delikatnie, taki najpierw był obraz troszeczkę gorszej jakości, po chwili dopiero wchodziła jakość HD. W tym dekoderze tego nie zauważyłem, mimo że ten dekoder miał tylko 3 dni na testy, nie miałem żadnego zacięcia się obrazu, czy właśnie takiego delikatnego, gorszej jakości. Ten przycisk na początku nie wiedziałem, do czego służy. On po prostu wyłącza tą przednią diodę. Taka ciekawostka, jakbyście chcieli wiedzieć, do czego ten przycisk służy. Tą diodę też możemy przyciemnić w ustawieniach, zapomniałem Wam tego pokazać. Jeśli chodzi o same głośniki, bardzo miłe wrażenie dla mnie zrobiły. Też w nocy obejrzałem jeden film. Naprawdę dźwięk według mnie rewelacyjny, jeśli chodzi o ten dekoder. Jestem bardzo miło zaskoczony. Może taka trochę druga wada. Brakuje mi tutaj drugiego wyjścia USB, tak jak widzieliście, podłączyłem klawiaturę z myszką. Akurat Logitecha, co jest na jednym USB i to mi działa. Ale gdybym na przykład miał osobną klawiaturę, osobną myszkę, to bym potrzebował 2 wyjść USB, albo pod jedno podłączyłbym na przykład myszkę z klawiaturą. Po drugie chciałem pokazać na przykład rodzinie zdjęcia z pendrive'a lub jakiś filmik rodzinny, który nagram na pendrive'ie, niestety tego wyjścia mi brakuje. Jeśli chodzi ogólnie o ten dekoder, mi się bardzo spodobał. Troszeczkę Netia według mnie przesadziła z ceną za wypożyczenie tego dekodera. Jak wyczytałem na stronie Neti, wypożyczenie tego dekodera kosztuje 30 zł miesięcznie. Ja bym maksymalnie dał 20 zł i było to według mnie rozsądna cena. 30 zł troszeczkę za duże. Może będą jakieś promocje, żeby dekoder wypożyczyć w porównaniu do dekodera Evo Box 4K. Tamten mamy powiedzmy w cenie abonamentu. Za ten dekoder, za tę przyjemność, że mamy Androida oraz fajne głośniki, trzeba niestety dopłacić. Jeśli dzisiejszy filmik Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, piszcie komentarze, subskrybujcie kanał. Na dzisiaj to było tyle. Trzymajcie się.